Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj będziemy Oglądać kalendarz rolników. rolników z 2003 roku. Wygląda dosyć ciekawie to naprawdę. Co nie? No. Jakieś stare numery. Nie wiem, dobra, No. zostawię tu, bo fajny kogut. Tak, jest klimat. A zobacz, tu jest telewizor w ogóle odwrócony. No. Mnóstwo tu jest rzeczy. Przejdźmy może sobie tutaj na prawo. Jakieś berety. Dom nawet nie jest taki zniszczony. Stare drzwi, jak widzicie. Mamy starą taką stary kredens właściwie, taki pokojowy, ale tu mamy śladami Jezusa. Takie coś, taki koszyczek bardzo gustowny, jakieś książki, europejskie finały, encyklopedia piłkarska to jest, o, no, to znalezisko od A do Z. Tu mamy stare szafy, ale takie naprawdę sędziwe. Nie będę tego otwierał, żeby to się nie rozwaliło. Wygląda to naprawdę czarująco. Tu mnóstwo gazet. Okna powybijane już. Dobrze, że mam maseczkę, bo nie wygląda to za ciekawie. W każdym razie, o, takie coś, cytrynę się wyciskało czymś takim. Zobaczcie. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj taki o, chyba to lustro było. Zobaczcie, mnóstwo marynarek, jakichś takich fajnych ubiorów z tamtych lat, raczej lata 70., 60. może nawet. Tak wygląda to. Tutaj piękny kredens, bardzo ładne to jest, powiem Wam. Zarys tego wałka. Tam jakaś stara walizka w ogóle jest, jak widzicie. Ten dom jest bardzo blisko ulicy, dlatego słychać samochody przejeżdżające. No mnóstwo rzeczy, dużo rzeczy poczaskanych. Ja tam nie będę się przedostawał. W każdym razie są tu jakieś kufle z piwa. No piękne meble. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest na suficie. Na górze tego. Wiecie, jestem dosyć zmęczony, ponieważ cały czas pada deszcz i my jesteśmy już oboje bardzo zmęczeni. Przejdziemy sobie do następnego pomieszczenia. Trzeba uważać, bo tu jest zejście do piwnicy. Raczej do niej nie pójdziemy, aczkolwiek różnie to bywa. Mnóstwo śmieci, porozrzucanych przedmiotów, które były tutaj na wyposażeniu tego domu. Tu mamy kolejny kredens, ale on jest naprawdę bardzo ładny. To drewno widać, że nie mieszkał tu byle kto. Mnóstwo maszynek z Paul Silvera, z tego co kojarzę. Tu jakieś notatki. Tu są chyba to lotek? Nie wiem, nie mam pojęcia. Lajkonik z dnia. Aha, tu ktoś numery pisał swoje, jakie wysłał do jakichś loteriach. Lajkonik to lotek z dnia 8 września 1974 roku. Słuchajcie, tak to wygląda. Zobaczcie sobie. Już takie numery sobie tutaj przechowywał. Miał taki notes na różne wygrane, niewygrane. Coś tutaj ktoś grał po prostu w gry liczbowe. Dziwne, bardzo ciekawe właściwie. Tutaj mnóstwo jakichś starych magazynów, wiadomości kalwaryjskie. O, ktoś takie rzeczy. A tutaj mamy stare kupony. Mały lotek. Zobaczcie, jak to wygląda. To są stare kupony totalizatora sportowego. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Mały lotek. Zobaczcie. Czyli to by wszystko pasowało. Tutaj mamy to. I tutaj te różne systemy, stare kupony totalizatora sportowego. Dobrze, przejdziemy dalej. O! Tam jest taki zegar, który my mamy w garażu. Przejdę sobie tutaj, ale bardzo trzeba uważać, ponieważ nie wiadomo, co jest pod spodem. Jeszcze gdzieś tam się wbije nam coś w nogę. Ale taki zegar mamy jeszcze w garażu po dziadku Jorgu.
Zobaczcie tutaj. Bardzo podobny. On jest z plastiku wbrew pozorom, ale wygląda niesamowicie nieziemsko. Przejdę sobie tutaj, złapię się, żeby... O, patrzcie, jakie kubeczki tu są. Takie kubeczki stare, z lat tam 70. może, 80. Ciężko klasyfikować, ponieważ one często były w jakichś takich ośrodkach czasowych. Tu mamy kalendarz z roku 2006. Zobaczcie. 2006 rok. Przechodzimy do następnego pokoju. Oj, tutaj ten pokój jest, powiem Ci, ciekawy, bardzo ciekawy. Ale w szczególności podoba mi się ta potargana marynarka. Przez mole, tak. Przez mole, pod spodem jest bardzo dużo kafli, bo ktoś rozwalił piec. No, Więc trzeba widocznie z ostrożnie. metalowych części chciał ten piec jakoś się... Ale to zżarte przez mole, ta marynarka jest naprawdę niesamowita. Zobaczcie, jak to wygląda. I ona jeszcze tak delikatnie buja, bo ta szafa po prostu jest rozbujana teraz przeze mnie, bo się jej trzymam. Ja też tak zrobiłam to samo. Rozbujałam. No, dużo tu jest tych rzeczy. W ogóle to jest chyba kuchnia. My teraz jesteśmy w kuchni. Tu był piec po prostu. Tam był jakiś taki pokój, być może łazienka czy coś takiego. A tu mamy taką piękną witrynę. To jest naprawdę piękna witryna. To jest papierowe chyba. Tak. Papierowe, Papierowe? Tak? Nie, to takie folie. Folia, ale taka jakby na wymiar, bo tam jest nawet cena napisana. Pasek ząbkowany to się nazywa. Tu mamy takie różne ciekawe rzeczy. Bardzo ładne to jest, naprawdę. Zobaczcie tutaj, tu już wersalka mocno zniszczona i pewne rzeczy w wersalce też można dostrzec. Ojej, to pajęczyna. Tak? Ojej. Co świadczy, że tutaj bardzo mało osób tędy przechodziło. Zobaczcie tutaj, tu mamy starą księgę telefoniczną. Stara księga. Taki poduszkę, nie będę tego jakoś tam ruszał, ale zobaczcie tutaj, jaka ta księga jest. Ciekawe z którego roku, ja sobie jednak mimo wszystko zobaczę. To jest książka telefoniczna, zobaczcie jaka gruba, z roku 2002, Kraków. Czyli nowa książka telefoniczna z 2002 roku, jak zauważyliście. I ta poduszka, pewnie ta poduszka była kładziona na parapet i pani bądź pan domu sobie patrzył przez okno na tej poduszce. Tak sobie to wyobrażam. Wszędzie stare drzwi tego typu z takimi zamkami. My też na starym mieszkaniu coś takiego mieliśmy, jak mieszkaliśmy w kamienicy. Zobaczcie tutaj te gustowne malowidło tutaj razem z tym żyrandolem. Tutaj nawet kable już zostały ukradzione. Ta witryna też przesunięta. Jakaś butelka, trzeba uważać bardzo, żeby nie wdepnąć jakieś szkło. No to jest wszystko powywracane, wiesz. Wszystko z tego domu. Myślę, że tak, że to nie są śmieci, które zostały gdzieś tam, prawda, przyniesione, tylko to są ubrania, które zostały tutaj wyrzucone. Tu jest cała sypialnia. Tak? Wow. No faktycznie, no. Wow. Ale ona jest bardzo gustowna, Tutaj jest, słuchaj. wiesz, meble są. No. I patrz jaki jest styl malowania, takie niby w kształcie serca, jakby takie róże, czy jakieś kwiaty. I u góry to jest jak pałac. Zobacz. Ktoś Tak. miał sypialnię jak pałac i ta sypialnia jest ogromna, powiem Ci. Co to Ona są jest, takie malunki, lata 70. No. końcówka. ona jest naprawdę ogromna. Ktoś bardzo ładnie sobie tutaj zrobił. Jakieś rzeczy tu leżą, to wszystko jest wywalone z szaf. Ktoś mocno tutaj rozpierduchę zrobił. No niestety No szukali czegoś. No, bo to szukali. już meble powywalane. szkoda mi takich domów, bo one są naprawdę zniszczone, nikt nie szanuje tych rzeczy, które tutaj są. A on jeszcze ma takie ładne położenie. Tak, Bo on jest tak trochę na wzgórzu. no, Pod spodem jest droga. przy ulicy można powiedzieć, nie? Znaczy nie można powiedzieć, tylko jest przy ulicy. Ale zobaczcie tam były dwa łóżka takie połączone. Te materace są porozrzucane, one nie były takimi długimi łóżkami. Tam jest jeszcze lustro całe, jak zobaczycie. I ogromna szafa z tym pięknym takim żyrandolem
lata 70. powiedzmy. Tu jakieś kościele, ale to wszystko jest tak zniszczone. No i tutaj choineczka czekająca na święta. Być może ona sama już się nie doczeka tych świąt w takiej postaci, jak one tutaj były pewnie obchodzone. Tam mamy kalendarz rolników, jak dostrzeżecie. Kalendarz rolników z 1996 roku. No piękne, naprawdę piękne. W ogóle te meble są piękne. To są duże, ogromne Drewniane szafy. są, bo są Tak. postawione przez korniki. Tak, drewniane, dokładnie. No i ta pościel też nie jest pościelą taką byle jaką. Tutaj musiały mieszkać osoby naprawdę majętne. Tak to wygląda. I tu w ogóle był zamek do tej, no ten. Czyli Może zamek, osobne mieszkanie. może, albo po Właśnie. prostu się zamykali, wiesz, w sypialni. Któż to wie, co tutaj się odbywało. W każdym razie to jest jakiś taki ala łucznik. Oczywiście zniszczony, rozwalony cały. Niziutkie te drzwi, ale wydaje mi się, że to jest tak, że tu jest dużo tych śmieci, dlatego my idziemy jakby wyżej. Po prostu. Tu jest na strych wejście. Oj, tu jest w ogóle ciężko się tutaj poruszać. Bo widzicie, co jest na podłodze. Nie wiem, czy dam radę wejść na górę. Spróbuję. Chociaż tam już jest naprawdę słabo. Ale przynajmniej, żeby wam jakoś tak zerknąć na to, czy to w ogóle wytrzyma. Może wytrzyma. Idę. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych zwierząt. A nic mi się nie sypie na głowę. Halo. O, to są jakieś stare gazety. Zobaczcie, jak to wygląda. No nic, nie ma to nic takiego specjalnego, więc ja się stąd wycofuję, bo ryzyko jest zbyt duże, żeby tutaj to tak wyglądało. No ale patrzcie, tu jest jakaś gazetka, magazyn, jakiś stary magazyn tygodniowy. Oj, magazyn tygodniowy. Takie farbki i jakieś rachunki. I znowu ta loteria Lajkonik, tam gdzie były te numery zapisywane. Nawet na schodach znowu lotek, a może oni wygrali w jakąś loterię kiedyś i się szybko wyprowadzili. Nawet na schodach można znaleźć ciekawe rzeczy, jak zauważycie. Schodzimy. No, tu jakiś ekspres wieczorny. Zobaczcie, schodzę ze schodów i znajduję wspaniałe rzeczy. Tu jest coś takiego, że muszę to popchnąć. Ekspres wieczorny. Już jestem na dole. Taki garnuszek tu jest. Zobaczcie. Taki mały garnuszek na schodach. Bardzo ładny. To nie jest. To taka obudowa jakby coś, co się nakładało. No dobrze. Gdzie jest? A tu jesteś, bo cię słyszę. Tam jest jeszcze piwnica. Nie wiem, czy myśmy... A, tam już żeśmy byli. O. Tu jeszcze przejdę z powrotem do tej kuchni. Zobaczcie, tu jeszcze jest płyn. Szampon popularny, piwny. Do włosów normalnych i przetłuszczających się. Piwny. No i jeszcze jest cały, faktycznie. Widzicie? No, a tu kolejne gazety, dużo tych gazet. Słowo, czwartek, rok 1949. Słowo powszechne, pismo codzienne. Żebracze tradycje. Nie wiem. Inaczej to jest wszystko tak pisane. Ale wygląda naprawdę ciekawie. No 49 rok. To po wojnie. Czasopisma po wojnie, powojenne. Tu mamy też 49 rok, styczeń. Narodziny Boga. Naprawdę ciekawe czasopisma tutaj są. Można było przeglądać. Tego tu mnóstwo jest. 10 zł kosztuje znowu 49. Więc wszystkie te gazety znalezione są z roku 49.
Dobrze, no ciekawy, bardzo ciekawy. Jeszcze może coś tu zobaczymy w tych śmieciach. Mi aż głupio nazywać to śmieciami, ponieważ zobaczcie tam. Tam są takie krzesła. Bardzo ładne krzesła, naprawdę bardzo ładne krzesła. Ale no niestety tak to wszystko wygląda, tak to wszystko zostało zniszczone. Tam jakieś szklanki. Bardzo gustowne i tutaj najpewniej wieszała Pani pranie, bądź suszyła na przykład grzyby. Mogło tak być, mogło tak być. Przejdę sobie dalej tam. Niezwykły dom, a tutaj mamy takie specjalne krzesło. I te krzesło było takie już lepsze, ale służyło do tego, żeby zrobić dwójkę po prostu. Tam pod spodem był wiadro było, siadało się na takim mięciutkim, akurat tu jest takie mięciutkie, takie luksusowe można powiedzieć to krzesło. Krzesło ubikacja po prostu, więc tutaj w tym miejscu całkiem możliwe, że w kuchni, jak to często się zdarzało, była w tym miejscu taka mała łazieneczka, taki aneks łazienkowy, można powiedzieć, że można było zrobić i dwójkę, i jedynkę, a jednocześnie tutaj też można było gotować. No jak sobie to wyobrażacie, to nie wiem, ciężko sobie to wyobrazić w dzisiejszych czasach. Tu kolejna gazeta z roku, z którego roku to jest? 1992. No to akurat aż takie stare nie jest, patrząc na tamte gazety z lat 40. Tu kolejna gazeta, plik gazet, ale tu już nie wiem z którego roku. No nie widzę. Nie chcę też tak za bardzo tutaj szperać. Jakieś ćmy. A tu mamy jeszcze też gazety. I ta gazeta to jest Gazeta Krakowska. Gazeta Krakowska i ona jest z roku 1993. Wychodziła w piątek z listopada. Tak to wszystko wygląda. Piękne w tradycji czytanie gazet. Teraz już raczej gazet nie czytamy, bardzo rzadko. A to jest coś takiego, co każda pani bądź pan domu, jeżeli zajmuje się kuchnią, chciałby mieć. To jest podstolnica taka, jeżeli dobrze to kojarzę. Na tym można kroić sobie bądź kulać ciasto na kluski na przykład. Oj, pięknie. Tam jeszcze widzę takie inne artefakty. Jakiś obrazek tutaj jest. Najpewniej to jest święty Antoni. Tak mi się wydaje, że to jest święty Antoni. I tam motyl niestety umarł. Mnóstwo tych zdjęć. Tu jakiś zeszyt jeszcze mamy. I ten zeszyt to jest zeszyt z lekcja mapa geografii. To jest po prostu zeszyt do geografii. Zeszyt do geografii. Pewnie chłopaka, bo prowadzony dosyć niechlujnie. Z 11 września, czyli z początku roku, czyli tutaj jeszcze się starał pisać ładnie, potem dalej już jest gorzej, więc nie będę tego pokazywał, ale 2002 rok, no i z samochodem, czyli trafione, zatopione, chłopaka. Dobrze, przejdziemy sobie teraz w tamtym kierunku. Zerkam, ile mamy nagrane. Mamy już 19 minut nagranych, więc całkiem sporo. Czy do tej piwnicy zejść? Jak myślisz? No, trzeba by zobaczyć, aczkolwiek nie spodziewałabym się. On jest tak przekopany ten dom, Tak. że nie spodziewam się tego. Tak, jest przekopane i to tak dosyć intensywnie ktoś tutaj grzebał. Zajrzę sobie tam do tej piwnicy, ale ona jest taką małą piwnicą, tam jest mnóstwo śmieci, więc ja tam schodzić nie będę. Bo tam jest to, co jest u góry, ale jeszcze więcej tego tam jest. Tam jest narzucane mnóstwo tego po prostu. Tu jeszcze, zobaczcie, taka stara woda Bystrzanka. Stara woda Bystrzanka. Fajnie to wygląda. Jakieś magazyny jeszcze. Dużo czasopism i magazynów. No, tak to tutaj jest. Ludzie oczytani po prostu. Jakiś dywanik. Cały czas tak trzymam tą kamerę na dole, bo wszystko jest na dole po prostu.
Ciekawe jaki to telewizor. Sprawdzimy sobie, czemu nie. Sprawdzimy jaki to telewizor. To jest Unitra. Zobaczcie jaka ładna Unitra. Unitra. Zobaczcie jak to wygląda. Unitra T5005 albo T5005. Mamy tu wszystko po polsku opisane. Jaskrawość, kontrast, głośność, no i kanały się przełączało. 5. Przypuszczam, że te dwa były najczęściej włączane. No i tutaj jeszcze mamy różne inne dostrojenia tego telewizora. Raczej kolory, czy jakieś tam, chociaż to nie jest chyba kolorowy. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest kolorowy telewizor. Mnie się wydaje, że raczej to jest czarno-biały telewizor po prostu. I tak to wygląda. Olu? Tak? A tu jesteś już przy wyjściu po prostu. No to ja już tam nie widzę potencjału. Dobra, nie widzisz potencjału w takim domu? Ja już co miałam zrobić, to zrobiłam, jest bardzo ciemno Rozumiem. i bardzo brudno. Dobra, ja włączę lampę. Wyjdziemy sobie stąd. Na zewnątrz się pożegnamy po prostu. Tak. Jeszcze tu możemy też przejść sobie. Ale tu jest fajna atmosfera. Powiem Ci, fajna atmosfera jest Fajnie, naprawdę. no. A co my tu mamy? Wiesz co, to jest pomieszczenie gospodarcze. Tu jest taki stary kredens wyniesiony, ale No ryzyko jest, żeby tam wchodzić, nie? przy dachu już nie ma, wiesz. No to jest dosyć ryzykowne, więc nie będziemy tego próbować. Ta część jest jakby dobudowana, widzisz to? Ona jest dobudowana, bo tu mamy część domu ceglana, widzisz to? A tu jest dobudówka. Tak, z takich pustaków, nie? Czyli oni potrzebowali jakby dodatkowego po prostu pomieszczenia. Tam jest piękna ta skrzynia, która jest wywrócona, widzisz to? No, Tam jest taka skrzynia. widzę, ta. No potężna skrzynia. Teraz taka skrzynia to i może być do siedzenia i może robić jako stolik na przykład. No. A tu jeszcze jest jakaś ziemianka w ogóle. Widzisz? Ale tu było ładnie, tu był obrót w ogóle. A tutaj u góry jest? Jeju, tu jest cmentarz u góry. Słuchaj. Patrz. Tu jest cmentarz. Ty, ja nie widziałem tego, tu jest cmentarz. No ja widziałam to, bo myśmy koło tego cmentarza zaparkowali, Ariel. I, ale ja nie wiedziałem, że on aż tak daleko jest. On jest ogromny. To jest ogromny cmentarz. No. Czyli tak naprawdę, no zobacz, tu mamy te groby, czyli gdzieś na takiej wysokości mogą być ciała pochowane, prawda, tutaj. A ten dom jest tu. Wszystko wycieka. No dlatego oni się chyba wyprowadzili stąd. Nie, myślę, że nie, bo ten cmentarz był tutaj zawsze. Ale wiesz co ja Ci powiem? Ja mam takie optymistyczne podejście do tego domu. Ja myślę, że oni wygrali w totalizator sportowy. Oni grali intensywnie. Tam Lajkonik bodajże, czy coś takiego też było. Na pewno. I oni wygrali. Wszystkie opuszczone domy, które odwiedzamy, to po prostu ci ludzie wygrali. Dlatego jak chcecie coś wygrać, po prostu musicie wyjść z domu. Raz na zawsze. Słuchajcie, i z tego miejsca się pożegnamy. No mi się ten dom bardzo podobał, ale to był dom dla poszukiwaczy po prostu skarbów. No bo tam na podłodze byłoby tego mnóstwo. Tam gdyby I tak to wziąć... jest autentycznie z tego domu, to nie są takie miejsca, Tak. to nie są naniesione śmieci. Tak, to nie są śmieci takie, że tam ktoś przyniósł, bo chciał się pozbyć Takie jakoś po śmieci. prostu, tak. Nie, te gazety w ogóle, to coś niesamowitego było. To te gazety to rewelacja. Widziałam, ale nie robiłam im zdjęć, bo Bo ja zrobiłem filmik. no, Tak naprawdę myślę, że zdjęcia i tak zrobiłaś fajne. Słuchajcie, Coś nie coś. No zdjęcia teraz polecą, na samym końcu dzisiaj polecą zdjęcia. dawaj, Leci, no. Zrób tak jeszcze raz ręką. dawaj, Poleciały. dawaj. No.
zdjęcia poleciały. To Mam teraz się nadzieję, można... że Wam się podobał materiał, tak filmowy, jak i fotograficzny. I przyjdziecie zaś. Cześć! Bye.